Południowa Tajlandia, a bardziej precyzyjnie jej 3 prowincje Yala, Patani i Narathiwat, to miejsce konfliktu, który nie jest nowy, aczkolwiek który w ostatnich latach przybiera na sile i eskaluje przemocą. Turystyka jest tu marginalna, można powiedzieć, że prawie nie istnieje, ale czy tak powinno być? Pojechaliśmy to sprawdzić. Naszą przygodę rozpoczynamy w mieście Songkhla, który jest stolicą prowincji o tej samej nazwie. Można powiedzieć, że jest to prowincja buforowa między muzułmańską i buddyjską Tajlandią. Spędzamy tu 3 dni, przechadzając się po niesamowicie klimatycznym Starym Mieście, jak i leniwie spędzając czas w kilku z dziesiątek kawiarni czy restauracji. Śmiało możemy stwierdzić, że jest to jedno z najładniejszych miast w kraju. Wreszcie wynajmujemy motor i ruszamy dalej na południe, aby zobaczyć, jaka jest muzułmańska Tajlandia. Witamy z Patani w sumie. To jest jedna z tych 3 prowincji, które są głównie muzułmańskie. Zdecydowana większość jest muzułmanów tutaj niż buddystów. I ogólnie też te prowincje z chęcią by się odłączyły od Tajlandii. O tym to jeszcze będzie można pogadać, a na razie kaweczkę wypijemy i ruszymy dalej zobaczyć, jak Patani wygląda. I to jedna z głównych ulic w Patani. Dobra, trzeba się przedostać, bo tam mamy główny meczet. Wszędzie posterunki policji tutaj, bo bombki lubią wybuchać tutaj od czasu do czasu. I właśnie ten meczet jest tam i idziemy go obczaić. I jest tam maleństwo. Centralny meczet w Patani. Kurna, fajnie wygląda jak jakiś pałac. Idziemy zobaczyć. Tutaj sobie czuję chłodno, dlatego tutaj ludzie sobie leżą chyba. Naprawdę tu jest ładnie przewywnie od tych wiatraków. Tu się koleżka modli. No i dotarliśmy na przedmieścia Patani i mamy następny mosk, meczet znaczy się, nazywa się Kruse i technicznie to jest najstarszy meczet w południowo-wschodniej Azji. Dobra, wejdźmy do środka, zobaczmy jak to wygląda, ale to chyba dla kobiet ta część. Trzeba wejść z drugiej strony. Jakiś remoncik tu idzie. Też książki tutaj. Tutaj za tym parawanem jest kobieca część. Wiadomo, nie mogą dzielić pomieszczenia z mężczyznami. Jak wygląda na zewnątrz. Tu po drugiej stronie całkiem ciekawy budyneczek stoi. Civilization Tourism Learning Center. Ale wygląda jak opustoszałe. Tak, na pewno tu się nic nie dzieje w tym momencie. Nie no, architekturka fajna, nie powiem. Dobra, no w tym Patani za dużo nie będziemy tutaj świrować. Jest po prostu tylko pizzą, zobaczyć te 2 rzeczy. To trzeba coś tam uciąć. 3 prowincje, 3 dni mamy, więc ruszamy w stronę Narathiwat. Jest w sumie koło 2 już. Żeby tam dojechać o w miarę rozsądnej porze, trzeba jechać. Mamy tam 100 km stąd. Ale powiem, podobają mi się te paletki. Fajnie to wygląda. Zdecydowanie. Mają różne kolorki, pewnie wieczorem fajnie to jest podświetlone. Dobra, luzik, szybki tour, jedziemy dalej. Co jest fajne z tej strony Tajlandii, w tej części muzułmańskiej, że jesteśmy tutaj na Panare Beach i jest puściutko, kurna, olbrzymia plaża, ciągnie się stamtąd hen, gdzieś tam hen i praktycznie tu nikogo nie ma, więc dziabiemy sobie postoik, wskakujemy do wody i lecimy dalej. Mam jeszcze trochę kilometrów do celu, ale jest przyjemnie. To jest bosko. Opuszczamy Patani i kierujemy się w stronę Narathiwat. Zanim jednak tam dojedziemy, zrozummy odrębność tego regionu. Cofnijmy się więc o kilka wieków wstecz, gdzie jeszcze w XIV wieku Patani wraz z sąsiednimi prowincjami
tworzyły suwerenny malajski sultanat Patani, uznawany za kolebkę islamu w Azji Południowo-Wschodniej. W kolejnych stuleciach, mimo kulturowej bliskości do sultanatu Malaki, dzisiejszej Malezji, to kraj Tajów z krótkimi przerwami pod względem politycznym był opiekunem Patani. Z końcem XIX wieku sułtanat ostatecznie został wcielony w struktury Tajlandii. To zapoczątkowało przymusową asymilację zintensyfikowaną w latach 40. XX wieku. Efektem tego było powstanie masowego ruchu separatystycznego. Mimo złagodzenia polityki asymilacyjnej w ostatnich latach, grupy separatystyczne nasiliły ataki skierowane w rząd centralny, czyli wszechobecną armię czy policję. Witamy. Jakieś 17 km przed Narathiwat zaczęło padać, ale akurat mieliśmy coś zjeść. Zatrzymaliśmy się po drodze. Zobaczymy te południowe smakołyki. Hey, that's the little one. How are you? Sabay di mai? Sabay di mai? Sabay di? Dzieciaki się cieszą. I taka szameta z tego gara tutaj jest. Nudelki, jakieś meatballki. Elegancko. No i jesteśmy w końcu w Narathiwat, w hotelu Imperial. To zobaczmy, jak on wygląda tutaj. No, łazienka bez szału. Jest wanna z prychą. Nie jest źle. Wszystko co trzeba. W miarę spory. Czy udaje, że śpi? Cześć. Cześć, siemano. Jest telewizornia. No pokój jak pokój, nie? I mamy z widoczkiem na basenik tam 6. piętro. Czyli 5. po naszemu, bo tutaj parter naznaczają jako 1. No i tak wygląda panorama tutaj tego Narathiwat. Zaraz idę, wezmę jakieś śniadanie, przyniosę, zjemy sobie w domu i trzeba pójść do dentysty. Plomba wyskoczyła, więc misja jest na poranek w Narathiwat, dentysta. Jedziemy w dół, ogarniemy coś. Dobra, grandzik. To tyle postawili G dla obcokrajowców, ale już następne piętro jest 2. Dobra, jesteśmy. Tak wygląda lobby tutaj. Sawadee krap. Welcome. Is it possible to leave a laundry? Thank you. Kopun kapmak. Dobra, pranko też ogarnięte. Sawadee krap. Dobra, idziemy, jakąś szamerę złapiemy na biegu. Wczoraj zrobiliśmy jeszcze rundkę wieczorem. Dziabnęliśmy roti tutejsze, bo ten region tu jest właśnie znany z naleśników. I powiem, kurna, pierwszy raz jadłem tutejszy tajski naleśnik z tym, z wołowinką, nie? Zrobił swoje. Zdecydowanie zrobił swoje. Dobra, szybka akcja. Czuł się ogarnie przez ten czas. Ja ogarnę tego dentystę. Lecimy dalej w trasę, zobaczyć tutaj tą prowincję z Deka. Jutro się stąd zwijamy. Jeszcze zahaczyć o Yale, bo musimy wrócić do Songkla 5. wieczorem, czyli za 2 dni, dobrze? Czy za 3 dni. Zostawić motor, bo mamy później transfer na Wybrzeże Andamańskie, ogarnąć prom na Kolipę. Lecimy tam na parę dni na wyspę. Spoko. No i co na takim markecie tutaj w tym Narathiwat można ogarnąć? Nie, może być. Tu złotko jakieś. Właśnie, Narathiwat to jest, powiedzmy, taka stolica złota w Tajlandii, bo tutaj w rzece, już nie pamiętam jak ona się nazywa, wydobywali złoto, czyli coś takiego jak nasza złotoryja. Kurde, jak to się po polsku? Płukali złoto, o, dobrze. Największe złoża były tutaj, więc pewnie będzie dużo tutaj biżuterii do kupienia złotej. Też właśnie, to później pokażemy. Od cholery tutaj jest uzbrojonych po zęby policjantów i wojsko w ogóle stacjonuje, bo jak wspominałem wcześniej, te tereny są troszkę niespokojne, mają zapędy separatystyczne i terrorystyczne tutaj
tutejsi mieszkańcy, więc od czasu do czasu jakieś ataki bombowe lub strzelaniny z policją i wojskiem centralnym się zdarzają. Super duper. Weźmiemy to. Dobra, banany jeszcze ogarnięte do tego wszystkiego. No misja zakończyła się sukcesem, trzeba powiedzieć. Czy ile wydałem na to? No niecałe 200 batów za pokaźną furę jedzenia. No i śniadanko tak wygląda. To jeszcze z wczoraj. Te, jak one się nazywają? Kurna. Nie babeczki, ptysie, o. Miejscowe ptysie. To coś też kupiliśmy przedwczoraj. W sumie ryż zawinięty w bambus. Kurczaki, właśnie takie coś na dzisiejsze śniadanko. Elegancko. No i po śniadanku idziemy do tego dentysty. I to jest chyba największa tutaj atrakcja tego miasta. Wieża zegarowa. Dobra, wczoraj wieczorem jak szliśmy, było paru dentystów tutaj. I tam chyba jest na następnym skrzyżowaniu. You come here evening or weekend? 4 p.m. I don't know, I'm not gonna be here. No dobra, w tym jutro ewentualnie rano. Dobra, tu jeszcze był następny gdzieś. Idę zobaczyć, może mnie dzisiaj ogarną. No dobra, następny ogarnie mnie dzisiaj za godzinkę, więc chwilę się tutaj przespaceruję i wrócę po prostu. Okay, so we are set 15 minutes, right? Perfect. Thank you, ladies. 15 minut jeszcze i lecimy z tematem. Powiem, kurna, no jeden z lepszych dentystów, w jakim w życiu byłem, kurna. Absolutnie bezstresowo, szybko ogarnięte i wyszło 1600 batów za naprawę plomby, prawda? Czyli 1600 batów to wychodzi 200 polskich złotych. Nie wiem, jakie ceny teraz w Polsce za dentystę, ale mi się wydaje, że podobnie będzie. Ale dobrze, powiem pozytywnie, no dentysta pierwsza klasa. No jesteśmy w wiosce rybackiej w Narathiwat i tu mamy przykład tych łódek, które są wykorzystywane tutaj na południu. Wyglądają zupełnie inaczej niż w pozostałej części Tajlandii. One właśnie są rdzenne dla tych dwóch prowincji. Zobaczcie, jak one fajnie są udekorowane tutaj. No niekoniecznie wszystkie są aż tak ładnie wymalowane, ale na przykład ta jest bardzo ładna. Korlae, tak się zwą. Dobra, to dojechaliśmy do wioski, w sumie miasteczko takie małe, Tak Bai. Jest to miasteczko graniczne, nie? Ten kanał tutaj, kawałek morza, to jest granica, a Malezja jest po drugiej stronie. To mi się wydaje, że to jest przejście graniczne tutaj, bo widziałem, były urzędy jakieś imigracyjne, ale nie wydaje mi się, że to jest dla międzynarodowego ruchu tutaj, tylko bardziej przygranicznego. No i proszę bardzo, tak jak wczoraj była ta plaża w Patani, puściutka, to teraz jesteśmy w tym Narathiwat. Jeszcze mniej ludzi. Tak samo długa jak cholera. Mamy tu park narodowy, to jest siedziba główna, znaczy się. No i puściutko, jesteśmy sami tu praktycznie. Kozacko. Powiem tak, będzie na pewno inaczej. Jak pojedziemy na Lipę albo do Phuketu, setki tysięcy ludzi. A tu masz, kurna, kozacki, biały piaseczek, bardzo ładny i pusta plaża. Dobra, znajdziemy miejsce, tam gdzieś ze skałkami chyba. I trzeba do wody wskoczyć. No bo jest kuźwa gorąco. Jest cholernie gorąco. Pięknie. To powiem, że ta plaża to jedna z najładniejszych, jakie widziałem tu w Tajlandii. Jest kozacka. Ooh, look at these rocks. Looks like Toblerone. Pretty. Pięknie. W końcu czas. Czas najwyższy. Iść coś zjeść. Cześć. Popatrzymy, jak wygląda Narathiwat nocną porą. Następny sklep z modą muzułmańską. Centrum miasta, krowy sobie chodzą elegancko.
Chyba tu będziemy. Sorry, Kap, กินเก่าได้ไหม Okay. ส้มกุน So this is what we call matama. Matama. It's roti with beef inside. Dip, dip, dip. And eat. Thank you, definitely. No to klasyczek tutaj, ten patkapału, tylko że tym razem to będzie z tego, z wołowiny. Tom yum seafood. Tomjamczek z gigantami tymi krewetkami. No i wyżereczka po całym dniu. W końcu trzeba to zjeść, no? No i tak jemy sobie i jemy. Trzeba powiedzieć, że tu jedzenie na południu jest 100 razy lepsze niż w Bangkoku. Te same rzeczy w sumie zamawiamy, a smakują o wiele lepiej. No więc jeżeli chcesz dobrze zjeść w Tajlandii, to jedziesz na południe. Naprawdę. A tak wyglądają typowe tutaj szamerki. No i życie tak tutaj się toczy. Nie odbiega w ogóle od innych części, więc możemy stwierdzić, że te wszystkie tutaj wypisane zagrożenia w internetach, to one można je wziąć z przymrużeniem oka. Chociaż miesiąc temu w tej prowincji wysadzili, żeby nie pomylił się, chyba stację benzynową gdzieś. A z pół roku temu kilkanaście sklepów. No, więc są akcje. Tak jak zwrócicie uwagę na blokadach drogowych, wszędzie są wieżyczki strzelnicze i tak dalej, bo od czasu do czasu regularne strzelaniny tutaj z wojskiem i z policją się zdarzają. Ogólnie tutejsi separatyści nie uderzają w ludność cywilną czy turystów, no wiadomo, czasem może jakiś rykoszet gdzieś tam walnąć kogoś, nie? Ale oni tylko i wyłącznie atakują rząd centralny, czyli jak wysadzą coś, wszystko co należy do Bangkoku, nie? I tak samo jak ta stacja benzynowa, to do spółki państwa należała, nie była prywatna. I tak samo, no, uderzają w wojsko, nie? Wojsko jest odzwierciedleniem władzy centralnej, prawda? Ale ogólnie bardzo pozytywne miejsce. Bardzo. Wszyscy są super przyjaźni, weseli i normalnie zszokowani, bo turystów tutaj jak na lekarstwo. W ogóle też baza hotelowa to jest bardzo uboga. Normalnie chyba ze 3 czy 4 tylko widziałem tu w mieście, tak jak chodzimy sobie. To wygląda właśnie jak taka stara uliczka, nie wiem, stare miasto, bo te budyneczki no dosłownie do budówki drewniane są na górze. No nie dotarliśmy tutaj jeszcze, akurat dobrze, że ruszyliśmy się to zobaczyć, bo nawet ciekawie to wygląda. This one looks like fancy Muslim shop. I to na sam koniec nagrywania dzisiaj jest taki parczek miejski. Życie wieczorem się tu toczy. Wszystko jest jak należy, nie? W miasteczku. Nie widać tutaj żadnych elementów strachu, prawda? Spoko. Flying flip-flop. Rękodzieło jakieś. Prawie 10 wieczorem, a tu życie się toczy ciągle. Tu mam jakiś jeszcze night market. Mimo że jestem najedzony, to kurna, patrząc na to, to by działał człowiek jeszcze. Dobra, jesteśmy już poza Narathiwat, jakieś 10 km od miasta i dotarliśmy do czegoś takiego tutaj. Buddyjska świątynia z wielkim Buddą. Kompleks wygląda na duży. Idziemy sobie połazić. Naprawdę w tych kolorach ładnie to wygląda. No, pamiętajcie, że 85% tych prowincji tutaj na południu to są muzułmanie, a reszta pewnie buddyści. I z takim czymś mamy tu do czynienia. Kozacko to wygląda. Idziemy na górę.
It is the largest Buddha in the south. The And it's largest Buddha in the 17, south. 7 meters wide, I mean. 7? Yes, 17 meters, I mean. 70? 17? 17 meters 17. wide and 9 meters, how you call it? Tall. Tall High. or high. No dobra. 17 metrów szerokości i 9 metrów wysokości. No powiem, robi wrażenie, ładnie. Ładny jest. Bardzo ładny. Buddha w krainie muzułmanów. Ale kurna, powiem wam, jest 9:30 rano, ale kuźwa już taki skwar, że ciekawe jak to będzie koło 2 po południu. Miazga. Ale zobaczmy jeszcze z tej perspektywy. Kozaczko. Ta cała budowla tutaj to jest ponad 300-letni meczet. Jeszcze drewniany. Czyli chyba najstarszy meczet tutaj w prowincji Narathiwat. No dobra, witamy w Bentong. Z Betong. Haha. W mieście, które jest najbardziej wysunięte na południe w Tajlandii. Mamy dosłownie chyba z 5 czy 7 km do granicy z Malezją. A zaczynamy od takiej miejscóweczki, więc zróbmy chwilowego turka sobie tutaj po tej świątyni. Zobaczmy co tu się dzieje i ruszymy do miasta. Coś zjeść, może jeszcze jakieś są tu punkty widokowe czy inne atrakcje. Ogólnie Betong jest położony w górach. Bardzo ładnie po drodze było. Ładne widoczki. Ogólnie zatrzymaliśmy się z godzinkę stąd. Nie będziemy tutaj nocować. Mamy chyba ze 2, może ze 3 godziny do zachodu słońca, więc chwileczkę tutaj pokręcimy się i wracamy na kwaterkę, która jest bardzo ładnie położona, a to już pokażemy jutro, bo tam będziemy spędzać noc i poranek. A będzie coś się działo chyba. Mam nadzieję. Dobra. Idziemy ulicami Betongu. Zostawiliśmy tutaj pojazd, jest tu night market, więc tu później wrócimy sobie. A na razie idziemy do miasta właściwego. Ten tunel pod tą górką się znajdywał. Jest park, jest muzeum, ale pewnie zamknięte o tej porze już. I jest punkcik widokowy, gdzie idziemy właśnie. Tak jak mówione, górki są tam i tam, i wszędzie dookoła. Dobra, no to weszliśmy do muzeum na szybkiego. Nie ma tu jakiejś wielkiej ilości eksponatów, więc sobie chwilkę ogarniemy. Dobra, 1220 do Bangkoku stąd, 1980 do do Chiang Rai, sorry, 1490 do... No, czyli Tajlandia będzie miała z 2000 km, 2000 km from north to south. That's really long. Yeah, Kuala Lumpur 380. So it's 380 do Kuala i 1220 do stolicy, do Bangkoku. Farther than Bangkok. Orang Asli Betong. These are Or- the people. Orang are people, right? The Orang people in Malaysian or Indonesian. Look at that. To 300 lat temu tak wyglądali tutaj. Jakiś stary motorek.
No, w tym muzeum takie zdjęcia, tylko bez szału. What is this? Okay. Fantazje, trzymaj. Spoko, stare budyneczki. Kurna, fajnie, klimatycznie. Nana Healthy Massage. Oh, what do you got? Jockey Club. Hello! Sexy Joe? Happy days! Jockey, happy sexy jockey, oh? That's a border town. Plenty of girls. Tutaj melanż. Dziewczyny, kurna, wszędzie. Hello. How are you? Welcome in Beton. Powiem, jestem zaskoczony tutaj. Nawet nie czytałem o tym, że tu będą aż takie atrakcje w Betongu. Wcale takie małe miasteczko nie jest. It's too early to be drunk It's too early to be drunk with those girls. with those girls. They're pretty. No, the point, yeah, very good point. Ale naprawdę, tutaj jest Actually, it's plenty of. No, małe careful, miasteczko careful. rozpusty. They have plenty of bars here. Yeah, plenty of bars. Zobacz, kolejny bar, dziewczyny, o proszę bardzo. We need to eat now. Yeah, we're going to I'm eat. hungry. Yeah? Yeah, we can. Jedzonko, jeszcze chyba tego nie jedliśmy. Krewetki z tym, ze śmierdzącą fasolą. Tak to się nazywa. Ciekawe, czy to jest? Czy to jest chyba Paknam, nie wiem jak to jest po naszemu, ale No i jest wieża zegarowa z bliska. Kable oczywiście też są. I tu kolorowe budyneczki, ale później pójdziemy tą stroną, mi się wydaje. Ogólnie ten beton, dowiedzieliśmy się, jest całkiem żywym tutaj miasteczkiem. Głównym dochodem jest turystyka, a dokładniej seksturystyka tutaj. Jak tu doliczyli się jacyś tam fachowcy, jest między 3 a 5 tysięcy pracownic seksualnych tutaj, które katerują głównie Malezyjczyków. Mamy 7 km do granicy, 400 niecałe do Kuala Lumpur. Malezyjczycy tutaj przyjeżdżają właśnie na uciechę, dlatego jest pełno barów, z dziewczynami, klubów, innych pierdół, hoteli też. Jak na małą taką mieścinkę w sumie, to tu naprawdę sporo się dzieje. Pretty traffic here, Yeah. like for the small town though. Tutaj to jest jedna z atrakcji właśnie w Betongu. Reklamują się, że to jest największa skrzynka pocztowa na świecie. Ile w tym prawdy, nie wiem, no ale kuźwa jest wielka, nie? Tutaj nowsza część, albo odnowione, stare budyneczek. Tutaj mamy Sorsop. Sisipa. Super, very good, yo. You can eat in Bangkok. No kurna, 45 batów za ponad kilo. Sisi pa yan. Super. Kapun ka. Kapun kapak. Happy days. Kurna, nie ma tego w Bangkoku, a dla mnie to jest jeden z najlepszych owoców. No, mają ten urok tutaj, te budyneczki. Every alley here is pretty actually. Miasteczko ma chyba 25, może i 6 tysięcy mieszkańców, a ruch jest spory. No i wylądowaliśmy w jednym z tych barów, w tunelu, tak się nazywa. Całkiem jest udekorowany i wyposażony też z taką ciekawosteczką na dobrą drogę do naszego resortu. A dlaczego tunel? Bo mamy właśnie ten tunel tam. No to tak, poranek wygląda w ten sposób. Jesteśmy nad jeziorem Banlan, chyba tak się dokładnie nazywa. Jest to zalew w sumie, bo jest tama parę kilometrów stąd, ale ładnie, górka. Tutaj jesteśmy w knajpie w naszym resorcie, który wygląda mniej więcej w ten sposób. Można ogarnąć namioty tego typu tam, albo takie domki tutaj. I w tym właśnie jednym spędziliśmy noc. No dobra, to zobaczmy jak ten pokoik tu wygląda w tym Moon Resorcie. Wchodzimy, no bajzelik wiadomo jest.
lodóweczka, telewizorek oczywiście, kompik leci, coś na YouTube się włączyło. Łazieneczka też spoko. Tutaj taki pokoik ze śniadaniem wychodzi 1000 batów za noc. Całkiem spoko, a widoczek z pokoju jest takowy. No i idziemy teraz do łódeczki. Zrobimy sobie szybki rejsik, zanim jeszcze wyjedziemy stąd. Czas nagli. Trzeba dzisiaj trafić z powrotem do Songli. No jeszcze trzeba połazić tam na Starym Mieście raz jeszcze. To jest naprawdę fajne. No, a to chyba jest ta łódeczka. Mi się wydaje. Co, Rika? Super. Dobra, jesteśmy na jakiejś wysepce tutaj. Malusieńka na środku tego jeziorka. Jakieś chałupki. I tam jest jakaś kapliczka czy coś w tym stylu. Idziemy ogarnąć. Kadzidełka fungują. King Cobra. Jest kołdarma, są bębny. A tam są chińskie tygrysy. Too close lang. Kuźwa, głośne to jest. W uszach świszczy. Nie no, spoko, dobra. Coś na szczęście chyba. W środku tych firecrackerów była jakaś wiadomość i tutaj pani po prostu ją wzięła i doczepił sobie do drzewa. Czyli każdy dostaje jakąś wróżbę. Dojechaliśmy do Skywalka. Okazuje się, że samemu nie można wjechać. Jest ekipa tych mototaksi, kurna, i zawożą za 5 dyszek powrotne. No, hajs musi się zgadzać, nie? No ale dobra, no jedziemy. Jedziemy zobaczyć ten skywalk cały. Tam, tą stronę. Dojechaliśmy. Dobra. Sawadee Cup. Okej. That's for the shoes. Czemu? Dobra. Hoxie, czyli 6 dyszek za dwie. Mhm. 200 baht. Okej. Dobra. Ogarnięte. Kobonga mak. Na 3. piętro się wbijamy i ten skywatchek wygląda tak. Cenią się trochę. Cała ta przyjemność 560 batów za 2 osoby. No i widoczek jest, kuźwa. Skywalk Airwank. Kozacko. A tam z tej jezioro, tak? Dobra, idziemy na to. A to jest przeszklone nawet. Zobaczcie, idziemy na szkło. Zajebiście się chodzi po czymś takim. Nad drzewami. Spoko. Nie no, powiem, że widoczek jest przezajebisty, kurna boski. Ładnie pofałdowany teren. Na 7. piętro teraz się wybraliśmy. O, jeszcze lepszy widoczek. Ten cały skywalk jest tutaj. No a tu jest lepszy widok na to jeziorko. O, there is a second one. No i ten skywalk jest właśnie tam. Wielkie to, co? A tu jest drugi punkt widokowy. I możemy rzucić okiem na tą stronę. Pięknie tu jest, pięknie. No śmiało można powiedzieć, że prowincja Yala jest jedną z ładniejszych prowincji w Tajlandii. Na pewno jak na razie top 3 zdecydowanie.